Witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj wracamy do Was z najpopularniejszym silnikiem diesla na rynku, a mianowicie kultowym, legendarnym 1.9 TDI. Zapraszam do oglądania. Nie ma chyba osoby, która by nie znała tej jednostki. Zasłynęła m.in. ze swojej legendarnej bezawaryjności i idiotoodporności. Ale wszystko po kolei. Swój żywot rozpoczęła w 1991 roku, gdzie trafiła pod maskę Audi. W zasadzie erę tego silnika możemy podzielić na dwie epoki. Tą wcześniejszą z pompą rotacyjną oraz późniejszą już z pompowtryskiwaczami. Gdy ta jednostka wchodziła na rynek, totalnie zrewolucjonizowała ówczesną motoryzację. Dzięki wtryskowi bezpośredniemu potrafiła zapewnić relatywnie niskie spalanie, nieosiągalne przy wtrysku pośrednim. Silniki z początkowej ery to prawdziwy rarytas. I właśnie to one uchodzą za te najtrwalsze. Nie generowały dużej ilości koni, bo zaledwie 90 i 110, ale okazywały się znacznie oszczędniejsze i dynamiczniejsze niż jednostki benzynowe. W końcówce lat 90. zaczęto montować tzw. pompowtryski. Niestety nie zdołały one wyeliminować przysłowiowego klekotu, który był odczuwalny na wielu obszarach auta. Wprowadzenie pompowtryskiwaczy niosło ze sobą bardziej zaawansowaną obsługę oraz zwracanie uwagi na jakość oleju silnikowego oraz paliwa. Takie zaniedbywanie mogłoby spowodować awarię wtryskiwaczy, czyli wygenerować spory koszt. Objawy uszkodzenia wtrysków to kopcenie dopiero po dość mocnym wciśnięciu pedału gazu. Ważnym aspektem jest również skrócenie interwału wymiany rozrządu do około 60 000 km z uwagi na wysokie obciążenia. Zerwanie paska z uwagi na budowę może doprowadzić do zderzenia zaworów z tłokami, a to wiąże się z remontem bądź wymianą silnika. W wersji 1.9 TDI jest bardzo dużo. Rzeczą pewną jest to, że gdy traficie w wersję od 110 koni wzwyż, to będzie ona miała turbosprężarkę o zmiennej geometrii oraz dwumasowe koło zamachowe. Również niektóre wersje miały filtr DPF. Te trzy aspekty potrafią zrujnować portfel w razie awarii. Także przy zakupie warto zwrócić uwagę na konkretny numer serii silnikowej. Co do wad tego silnika, to występowały sytuacje spadku mocy, co może być spowodowane nieszczelnością przewodów między turbosprężarką a kolektorem ssącym. Również przyczyną może być awaria zaworu EGR. Cena oscyluje w okolicach 500 zł, natomiast o awarii EGR-u może świadczyć również gaśnięcie na biegu jałowym, falujące obroty czy dym z rury wydechowej. No akurat tutaj w ostatnim aspekcie przy TDI to rzecz normalna. Awarię turbosprężarki można poznać po zwiększonym poborze oleju, spadku mocy lub charakterystycznym gwizdzie. Ważne jest, aby zaraz po odpaleniu silnika odczekać chwilę zanim ruszymy, nie jeździć na zbyt niskich obrotach, a po skończonej jeździe dać czas na schłodzenie turbiny. Koszt wymiany turbiny to kwota rzędu kilku tysięcy. Możemy ją próbować regenerować, co znacznie obniży koszty. W tych silnikach trzeba regularnie kontrolować poziom oleju, gdyż jego ubytek może spowodować zatarcie jednostki. W wersji BXE 105 koni mechanicznych PD występowała wada fabryczna, która powodowała obracanie się panewek. Tych wszystkich rzeczy da się uniknąć rozsądnym użytkowaniem i regularnym serwisem. Lepiej działać prewencyjnie i nie doprowadzić do usterek tych podzespołów i narażać się na spore wydatki. Warto pamiętać, że wszystkie części się kiedyś zużyją, a mądrą eksploatacją możemy maksymalnie je opóźnić. Co do zalet, to zdecydowanie niskie spalanie, duża żywotność, trwałość i przy odpowiednim serwisie bezawaryjność. Na portalach ogłoszeniowych możemy spotkać przebiegi rzędu 1 000 000 km. Z naszej strony to na tyle. Dajcie znać, czy mieliście kiedykolwiek okazję używać auto z tym silnikiem. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia już niedługo. Cześć!
Nasıl ses çıkartıyor? Kolego, pomyliłeś odwagę z odważnikiem. Pozdrawiam. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust.